Cześć, nazywam się Patrycja Tempska, jestem współzałożycielką firmy Samurai Labs. My jesteśmy laboratorium sztucznej inteligencji, zajmujemy się wykrywaniem i przeciwdziałaniem cyberprzemocy oraz zachowaniem samobójczym. Ja z wykształcenia jestem filozofką, prowadzę badania właśnie nad tym, co możemy dobrego zrobić i jak możemy zapobiec tym zjawiskom, o których wspomniałam, jak już je wykryjemy. Tutaj już jesteśmy na rynku i działamy od wielu lat razem ze wspólnikami, bo jest nas 4. I tworzymy tak naprawdę systemy bezpieczeństwa właśnie wykrywające różne niebezpieczne zjawiska. Od początków 2010 to już na pewno powstał pierwszy system. Z jednej strony, dlaczego to robimy? Ze względu na powagę problemu jest on coraz powszechniejszy i ma bardzo poważne konsekwencje. Gdzieś tam też nam bliskie są te problemy ze względu na to, że częściowo niektórzy sami z nas ich doświadczyliśmy. Mamy też kompetencje i technologię, która pozwala nam na to, żeby te zjawiska wykryć precyzyjnie i zapobiegać im w czasie rzeczywistym, odwracając nieco paradygmat moderacji, który istnieje obecnie, bo raczej wszystko dzisiaj się dzieje post factum, a my chcemy działać tak, że wykryjemy coś i będziemy temu przeciwdziałać, zanim wydarzy się krzywda. Także dlaczego to robimy, jest mieszanką wielu różnych czynników. Myślę, że dzisiaj, biorąc pod uwagę rozmaite badania i to, co się dzieje właśnie w cyberprzestrzeni, nikt nie wątpi w to, że trzeba się tym problemem zająć z różnych stron, z różnych perspektyw. Z jednej strony jest to w jakimś sensie łatwiejsze, prawda? Bo w kontakcie z drugim człowiekiem bardzo często mamy takim twarzą w twarz. Być może jest tak, że boimy się tej oceny, prawda? Nie wiemy, jak druga osoba zareaguje. W przypadku cyberprzestrzeni dużo łatwiej jest wielu osobom po prostu opisać swój problem, wyrazić coś i wypuścić to w świat, czekając na reakcję. Z drugiej jeszcze strony jest to możliwość dotarcia do wsparcia, którego być może niektórzy nie mają dostępnego w swojej najbliższej miejscowości czy w swoim najbliższym otoczeniu, prawda? W przypadku na przykład myśli samobójczych czasami albo nawet często jest tak, że środowisko nasze najbliższe nie reaguje na nasze wołanie o pomoc i w takim wypadku właśnie ludzie chętnie zwracają się do ludzi w ramach rozmaitych społeczności online, gdzie potencjalnie mogą uzyskać to wsparcie od innych użytkowników, którzy być może przeżywają coś podobnego. My projektujemy wraz z zespołem suicydologów, suicydolożek, psychologów, psycholożek interwencje pomocowe. Współpracujemy tutaj z platformą pomocowo-edukacyjną Życie warte jest rozmowy. I w ramach takiej interwencji z jednej strony wspieramy osobę, empatyzujemy z jej sytuacją i łączymy ją z siecią wsparcia, która z jednej strony składa się z materiałów samopomocowych, a z drugiej z taką bazą linii pomocowych zweryfikowanych, działających na całym świecie. Za projektem stoi również zespół ekspertów, w związku z czym jeżeli taka osoba otrzyma od nas interwencję w skrzynce prywatnej z tymi materiałami, z tymi zasobami, w razie pytań, w razie sytuacji, gdzie taka osoba może mieć wątpliwość, czy aby na pewno to jest bezpieczne, żeby się zwrócić tam i tam, czy na pewno nikt nie wyśle do mnie nagle bezpodstawnej interwencji, prawda, a co z moimi danymi? I tutaj pojawia się cały szereg barier, wątpliwości, pytań i w takich przypadkach nasz zespół adresuje te wszystkie obawy, starając się zmaksymalizować szansę na to, że ta osoba zwróci się o pomoc i ją otrzyma. W zeszłym roku wysłaliśmy ponad 25 000 pomocowych interwencji do unikalnych osób. Nasz zespół przeprowadził też 4 akcje ratujące życie w przypadku osób, które były w trakcie aktywnej próby samobójczej i to były w większości przypadki osób, które miały poniżej 18 roku życia. Wszystkie zakończyły się oczywiście, to nie jest oczywiste, ale wszystkie w tym wypadku zakończyły się uratowanym życiem. My tutaj na przestrzeni lat wytworzyliśmy sobie takie swoje podejście do tego problemu i do wykrywania tego typu zjawisk. Nazywamy to neurosymboliczną sztuczną inteligencją. Już tłumaczę, na czym to polega. To jest połączenie dwóch takich paradygmatów technik istniejących w ramach dziedziny sztucznej inteligencji. Z jednej strony są to wielkie modele językowe, gdzie wykorzystujemy uczenie się z danych i pokazujemy sztucznej inteligencji, jak dane zjawisko wygląda na podstawie przykładów, które zebraliśmy.
i które pochodzą z różnych społeczności online, ale z drugiej strony, i tu jest bardzo ważny komponent, korzystamy z metod symbolicznych, korzystamy z wiedzy ekspertów, którą wykorzystujemy do tego, żeby nauczyć sztuczną inteligencję, jak ludzie wyrażają myśli samobójcze, jak deklarują chęć podjęcia próby, jak opisują swoje plany, metody. I wykorzystujemy tę wiedzę i budujemy taki system właśnie regułowo-statystyczny, który jest nastawiony na przede wszystkim bardzo wysoką precyzję. To jest potrzebne do tego, żeby docierać do ludzi w czasie rzeczywistym, prawda? I żeby ograniczać przypadki, w których system dopuszcza się pewnych halucynacji czy nieprecyzyjnych klasyfikacji. Oprócz takiego wsparcia bezpośredniego osoby w kryzysie, tutaj też cały czas oczywiście rozwijamy nasz system i dążymy do tego, żeby był on maksymalnie spersonalizowany, czyli w zależności od tego, na jakim etapie tego kryzysu jest osoba, żeby docierać do niej z najbardziej adekwatnymi materiałami i liniami i wsparciem, jak jest to możliwe. Tutaj cały czas te badania i rozwój są prowadzone. Natomiast teraz też przyglądamy się innemu zjawisku, które jest bardzo niebezpieczne, mianowicie namawianiem, gloryfikowaniem samobójstwa i samouszkodzeń. Niestety jest to dosyć powszechne zjawisko, w zależności od platformy oczywiście bardziej lub mniej, ale jest bardzo niebezpieczne z tego względu, że taka osoba w kryzysie, która dzieli się swoim doświadczeniem, czasami wystarczy ten jeden komentarz, prawda, ten jeden komunikat, który doprowadzi do tego, to jest bardzo złożone zjawisko, do którego doprowadza wiele czynników ryzyka, ale czasami wystarczy ten jeden komentarz, który sprawi, że osoba jednak podejmie tę próbę. W przypadku namawiania, to namawianie do samobójstw i samouszkodzeń może przyjmować różną formę. Od takich nawoływań wprost, po inne nawoływania, co się dosyć często dzieje, w ramach których ludzie nieświadomie na przykład dzielą się, w jaki sposób oni podejmowali próbę. I taki komentarz również może być jakąś formą zachęcenia do tego, żeby daną metodę podjąć, ale być może jakoś ją zalterować. Także tutaj kluczowe jest wykrycie tych zjawisk i oczywiście edukowanie użytkowników, dlaczego w ten sposób nie możemy reagować, prawda? Także tutaj z jednej strony jest wsparcie osób bezpośrednie, ale z drugiej strony ochrona tego postu, który jest bardzo wrażliwy i tych treści, na które trzeba reagować adekwatnie. Ja akurat w dzieciństwie, w takim wczesnym dzieciństwie, nie wyobrażałam sobie, że będę pracować w dziedzinie sztucznej inteligencji, w ogóle w IT. To raczej się zrodziło gdzieś w 17-18 roku życia. Raczej jako młodsza dziecko, nastolatka miałam wyobrażenia, że będę astronautką. Przez chwilę też chciałam być architektką. Był jakiś taka oczywiście chęć odkrywania różnych rzeczy nowych, jakichś właśnie wynalazków, czegoś, jakby każdy chce, znaczy może nie każdy, ale jest jakaś taka chęć właśnie wejścia w jakieś tereny nieznane i odkrywania różnych rzeczy. Ale zupełnie nie wyobrażałam sobie, że ta moja ścieżka potoczy się w kierunku sztucznej inteligencji i właśnie IT. To raczej było coś, do czego stopniowo docierałam w czasach licealnych, gdzie też akurat w liceum, do którego uczęszczałam, mieliśmy różne ciekawe programy. Jednym z nich właśnie był Gdynia Business Week, gdzie braliśmy udział w takiej symulacji prowadzenia własnej firmy jako młodzi ludzie. To było wszystko w języku angielskim. Przyjeżdżali do nas przedsiębiorcy ze Stanów, z różnych firm typu Microsoft, Boeing i my gdzieś tam jako ci młodzi ludzie nagle zobaczyliśmy, że wow, przyjeżdżają do nas ci ludzie ze Stanów z takim swoim amerykańskim pozytywnym mindsetem we can do everything, we can fail and we can learn. I my jako młodzi ludzie byliśmy tym zafascynowani, plus to wszystko oczywiście, te symulacje różnych gier ekonomicznych, też mieliśmy symulacje w ogóle prowadzenia swojej firmy, wymyślania czegoś i dla nas to było bardzo inspirujące. No i pamiętam, że po tym doświadczeniu właśnie założyliśmy ze znajomymi stowarzyszenie, które zrzeszało absolwentów tego programu i gdzieś tam to były te pierwsze zalążki tego, że wow, ja bym chciała robić coś, co jest związane, co jest gdzieś tam na styku tych dziedzin, co jest przedsiębiorcze,
coś, czym mogę się przyczynić do jakiegoś dobra w świecie i co jest właśnie inspirujące, nie tylko dla mnie, ale też w jakiś sposób dla świata i co może mieć pozytywny wpływ na ten świat. Także to wydarzenie chyba było najbardziej kluczowe dla mnie, jeżeli chodzi o moją ścieżkę kariery i to, gdzie jestem dzisiaj. W kontekście akurat właśnie zachowań samobójczych uważam, że taka siatka bezpieczeństwa, bo w świecie rzeczywistym mamy do czynienia, prawda, z różnymi siatkami bezpieczeństwa, w przypadku miejsc, gdzie ludzie często na przykład skaczą, prawda, popełniają te samobójstwa, czy w przypadku zabezpieczeń na torach kolejowych, czy w różnych miejscach fizycznych. Myślę, że coś takiego to jest jakby wynalazek moich marzeń i my już go realizujemy i urzeczywistniamy, ale to, na czym mi zależy, żeby był on zintegrowany w możliwie wielu miejscach w cyberprzestrzeni, prawda? Żeby wykrywał te osoby w czasie rzeczywistym, dostarczał adekwatną pomoc i zapobiegał, bo większość osób w kryzysie samobójczym informuje innych o tym, że w tym kryzysie jest i coraz częściej właśnie to cyberprzestrzeń jest tym miejscem, gdzie ludzie się zwracają, dlatego tym bardziej tam ta siatka bezpieczeństwa jest potrzebna, więc taki kompleksowy system skutecznego przeciwdziałania uważam, że jest tym, co jest nam bardzo potrzebne i nad czym też robimy wszystko, żeby zbudować taki system, który jest skuteczny w przeciwdziałaniu tego problemu.